Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Zobaczcie, czym dzisiaj będę miał okazję jeździć. BMW F900 GS w wersji Adventure. Więc zapraszam. Więc tak, mam do dyspozycji dzisiaj tą BMW F900. To jest BMW mojego szwagra Tomka. Pewnie ją widzieliście na naszym wyjeździe na Bałkany, kto oglądał filmy. Powiem Wam, że pierwszy raz mam okazję nim jechać. Jeszcze nim nie jeździłem w ogóle. I poprosiłem Tomka, żeby mi go dzisiaj wypożyczył. I nagram Wam kilka tutaj ujęć i opowiem Wam z moich pierwszych wrażeń na tym motocyklu. Słuchajcie, BMW, niezbyt dużo styczności mam z BMW. Jeździłem kilka razy różnymi modelami, ale tym akurat nie miałem okazji. To jest taki główny konkurent do mojego Tigera 900. Tylko tu jest wersja Adventure, czyli z dużym zbiornikiem. Zobaczcie, jaki tu jest potężny, szeroki zbiornik, 23 litry. Są to plusy i minusy. Jest to wersja zrobiona na długie trasy. Jest jeszcze wersja 900 tej takiej bardziej w teren. Też chciałbym się nią kiedyś przejechać. A ta ma 23 litry zbiornik. No, minusy są tego takie, że jest ciężki, bo waży około 250 kg z zatankowanym zbiornikiem. Dobra, jedziemy tu w prawo. Byłem go na myjni troszeczkę przepukać i wjeżdżam teraz na autostradę. Przejadę się kawałek autostradą. Zobaczymy, jak się zachowuje ta szyba, bo ona się wydaje bardzo niska. Ja mam 186, zobaczymy, jak ona w ogóle chroni. A tak w ogóle, to od razu mówię, nie jest to profesjonalny test motocykli. Nie znam się na tym, nie jestem dziennikarzem, ale to są takie moje pierwsze wrażenia z jazdy na motocyklach. Jak widzieliście pewnie inne filmy, no to widzieliście, jak ja to robię. Tylko takie luźne gadki z pierwszych wrażeń na tym motocyklu. Powiem Wam, że tu strasznie mi wieje. Dla mnie jest za niska ta szyba, zdecydowanie za niska. Nie wiem, czy ona jest ustawienia regulacji, muszę zobaczyć. Ale na mój wzrost nie chroni przed wiatrem, tak jak powinna. Strasznie mi to wieje. Pierwsze wrażenia po kilku kilometrach. Bardzo fajna pozycja. Ja jestem trochę uczulony na tym punkcie, ale kurde, bardzo wygodnie mi się siedzi. Naprawdę, od razu znalazłem sobie miejsce w nim. Lubię takie duże motory, szerokie tutaj, szerokie kierownice. Ja lubię takie pozycje. Bardzo fajnie, bardzo wygodnie. Fotel nie ma zbyt dużo regulacji, tak jakby przód-tył, ale bardzo wygodny. Powiem, że fajnie, czuję się tutaj od razu dobrze. Nie we wszystkich miałem tak. W tym czuję się super. Mówię tak po pierwszych kilometrach. No dobra, zjeżdżam z autostrady, bo powiem Wam, że strasznie wieje dziś i kurde, nic by nie było słychać, tak szumi. Kilka słów. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, sprzęgło, skrzynia biegów. Tu tak działa pięknie, mięciutko, płynnie, delikatnie, no coś pięknego. Ale tu działa naprawdę świetnie i biegi tak samo wchodzą jak masełko. Pierwsze już tam miałem przez chwilę, pobawiłem się trochę quickshifterem, tak samo działa super. Silnik 900, 2 cylindry, 105 koni z tego co pamiętam i 90 chyba 3 Nm. Bardzo podobne osiągi jak i mój Tiger. I powiem Wam tak, tutaj po prawo macie mode, przycisk, zmieniacie sobie mapę silnika. O, macie teraz Dynamic, Enduro, Rain, Road i Dynamic. I jeszcze tak, miałem przedtem na Road, zmienimy na Road i byłem trochę zawiedziony, że się nie zbiera, taki jakiś trochę słaby był w porównaniu do mojego, ale zmieniłem na Dynamic, tak teraz, i powiem Wam, że zmienia się ten silnik bardzo. No ale jednak jestem troszkę zawiedziony, powiem Wam szczerze. Prowadzi się na zakrętach świetnie. Nie pływa ten przód tak jak u mnie, góra-dół. I co zauważyłem, na tym Dynamic z niskich obrotów jak mu odkręcicie,
Bardzo fajnie wchodziły w obroty, ale jak już tak trochę więcej obrotów dostanie, powiedzmy 5-6 tysięcy, to już kurde tej mocy nie czuć, tak? Odkręcasz mu, on tak jedzie, bo jedzie, ale troszkę jestem zawiedziony. Nie, że zawiedziony, tylko go porównuję trochę do mojego, bo mam podobną moc, prawie że identyczną, u mnie jest 108 i też chyba tam 90 parę newtonometrów. I u mnie jest tak, że jak go kręcę, to im wyższe obroty, tym coraz bardziej wchodzi na te obroty, coraz bardziej przyspiesza. Tutaj z dołu fajnie, do 4-5 tysięcy, ale później już mu tak jakby brakuje. No powiem wam, że teraz tutaj przyspieszyłem trochę z dołu. Quick shifter, super, top, naprawdę super. Biegi tu wchodzą jak masełko, w ogóle nie przerywa, nie zatrzymuje, nie zwalnia. Naprawdę skrzynia, sprzęgło, bajka. Amortyzator skrętu ma, widzę. Powiem wam, że kurde, pozycja taka na stojąco też świetna. Trochę nisko jest ta kierownica, ale tu by założył jakieś podwyższenia, podejrzewam. Ale jest bardzo stabilny, naprawdę świetnie się prowadzi na zakrętach, świetnie się prowadzi po asfalcie. Powiem wam, że czuję się na nim świetnie. Dopiero na niego wsiadłem, a już kurde czuję się, jakbym z nim zjeździł trochę parę tysięcy kilometrów. A to jest u mnie taki główny i podstawowy test, jak się czuję na motocyklu zaraz po tym, jak wsiądę. A na tym się czuję super. Znalazłem tu jakiś kawałek drogi, trochę szutrowej. Spróbuję wrzucić enduro i spróbuję się tu tym przejechać po tym terenie. O, zawieszenie się zmiękczyło. Kurde, byłem dopiero na myjce i teraz go pobrudzę. Ale to nic. Ale wiecie co? To zawieszenie się zmiękczyło. Już całkowicie inaczej. Na asfalcie prowadzi się bardzo stabilnie, jak włączony mamy Road Dynamic. A tu nie ma tej drogi. A nie, coś tam jest jeszcze. Nie, tu jakieś prywatne tereny, nie będę tam wjeżdżał. To nic, nawrócę, przejadę się z powrotem. Wiecie co, tu jest problem z jazdą po takich terenach, bo w Polsce jest wszędzie zakazane. Nigdzie nie wolno, no to nie sprawdzę. No nic, nieważne. Ale fajnie, pozycja stojąca fajna. To jest ślisko, miękko, tu ma opony takie nieprzystosowane do terenu. Duży zbiornik paliwa, ciężki, bo 250 kg. To są te jego minusy. Nie minusy, no jak ktoś lubi jeździć po asfaltach, dalekie trasy, to są plusy. Ale dla mnie to są minusy, no bo za duży on jest. Jak dla mnie. Ale poza tym naprawdę prowadzi się świetnie. Nawet tu po tych dziurach się tak kawałeczek tylko przejechałem, no to spoko, tylko że wiadomo, on tu nie ma opon do takiej jazdy. No ale nic, przejadę się jeszcze kawałek dalej. Aha, i co jeszcze? Tutaj miałem teraz ustawione zawieszenie, na 2 osoby, no to naprawdę wysoko. Pewnie nie widać na filmie, ale tak tylko palcami dotykam, ja mam 186. Jak zmienię sobie na... Aha, chyba muszę go odpalić. Tak, muszę go odpalić. Jak przytrzymamy ten guzik tutaj. O, teraz zmieniło mi się na 1 osobę. To on się teraz obniża. Dobra. Jedziemy się teraz tutaj kawałek przejechać. No muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o quick shifter, to chyba najlepszy jakikolwiek miałem, jakikolwiek jeździłem motocyklem. Naprawdę działa perfekcyjnie. U mnie jest tak, że jak odkręcam manetę, w tej samej sekundzie reaguje. Tutaj niestety nie. Ale za to prowadzi się świetnie. Trzyma się drogi fenomenalnie. Czuję się na nim pewnie. Super, super. Jeżeli chodzi o prowadzenie bajka, no ale właśnie, brakuje mi mocy. Tylko co trzeba też przyznać, to fakt,
że nie czuć tej prędkości, nie? Nie wywieje dzisiaj, ale ten szeroki bak bardzo mnie tutaj na dole chroni. Czuję tylko tu górę, wiatr na górze, na ramionach, a tu dół cały chroni i tak nie czuć tej prędkości. Ale jakby to powiedzieć, w moim czuję więcej fanu z jazdy. Takiego fanu, jak odkręcam manetkę. A pojedziemy tu w prawo, chociaż nie wiem za bardzo gdzie jestem, no ale nieważne. Jak odkręcam manetę, to od razu czuję, że chce mnie ten motor wyrwać spod siedzenia. Ten nie, ten jest taki bardziej spokojny. Ale oczywiście mocy mu nie brakuje, bo chodzi fajnie. Kurde, ale prowadzi się naprawdę super. Nie pływa tak góra-dół. To jest to zawieszenie elektroniczne, to właśnie robi robotę. Dobra, tu pomalutku, bo jesteśmy we wiosce. Ale fajna wioska. 5 domów. A troszkę szarpie ten quick shifter czasem, ale działa bardzo dobrze. Uważałem tu jakąś fajną, ciekawą drogę. Tu już jakieś małe rzeczki. Pozycja stojąca, tak jak mówiłem, fajna. Ogromny bak przede mną. Tutaj na nogi. No to trzeba zwrócić uwagę. Słuchajcie się, ja jestem ciężki, bo ja ważę 100 kg. Mam 186 wzrostu. Więc dla mnie jest jeszcze w miarę, no widzicie, ja sobie go lubię, mogę sobie go poprzerzucać. Ale ktoś jak jest niskiego wzrostu lub szczupły, to odradzam ten motocykl, naprawdę, bo tu jest jednak waga, nie? Tutaj trzeba uważać i szczególnie przy manewrowaniu gdzieś na miejscu, na jakichś szutrach, jakieś pod górkę, no nie wiem, na parkingach czy gdzieś, no to nie jest motocykl dla takich osób, bo naprawdę on jest ciężki. Oj, koniec drogi. No właśnie, to jest to. No chętnie bym sobie tam pojechał, ale oczywiście zakaz ruchu. No dobra, to nawracam. Więc tak, widzicie to jak teraz manewrowanie. No 250 kg. Jakbyście tu dorzucili jeszcze kufry boczne, no to trzeba mieć trochę siły, żeby go nie przewrócić, żeby się nie wywrócić. Jak dla mnie to spoko, nie? Tylko tak jak mówię, no ja jestem duży i ciężki. Siły też tam coś mam, także mi to nie przeszkadza. Ale drobnym osobom to bym odradzał. Jest wersja ta druga 900, która jest na teren bardziej przystosowana. Co już mówiłem wcześniej. No to ona jest dużo lżejsza, tylko że ona jest taka typowo naprawdę pod teren, nie? Tam nawet nie ma jak przymocować kufrów. Trzeba jakieś płyty dokupować. Taka typowo pod teren. A ta jest na długie trasy. Asfaltami w dalekie drogi, to tak, to jest do tego motocykl, no nie? Duży, wielki zbiornik. Dużo paliwa wlejecie, możecie jechać. Minusy, tak jak mówiłem, ogromny i ciężki. Dobra, teraz zróbmy sobie taką chwilę przerwy na konkrety. BMW F900 GS Adventure. To już jest pełnoprawne, turystyczne enduro, a nie jakaś zabawka. Sercem tego moto jest dwucylindrowy silnik o pojemności 895 cm3, chłodzony cieczą. Ma 105 koni mechanicznych przy 8500 obrotów i 93 Nm. Przy niecałym 7000, więc jest to dokładnie ten typ silnika, który najlepiej czuje się w średnim zakresie obrotów. Nie trzeba go katować, żeby jechać, odkręcasz i po prostu jedziesz. Norma Euro 5+, elektroniczny wtrysk, kontrola wszystkiego przez elektronikę BMW, a do tego sprzęgło antydopingowe i 6-biegowa skrzynia. Opcjonalnie możecie mieć quick shifter i wtedy zmiana biegów w górę i w dół robi się praktycznie bez użycia sprzęgła. Tak jak wspominałem, działa to fenomenalnie. Jeśli chodzi o osiągi, to prędkość maksymalna jest grubo ponad 200 na godzinę. Spalanie katalogowe to około 4,4 litra, co w sumie pewnie ciężko osiągnąć, ale zbiornik paliwa ma 23 litry, więc realnie można tu zrobić naprawdę długie przeloty, bez szukania stacji co 200 km. Zawieszenie to klasyk GS-a. Z przodu widelec upside down 43 mm, regulowany ręcznie, a z tyłu aluminiowy wahacz i centralny amortyzator. Skoki są konkretne, 230 mm z przodu i 215 mm z tyłu, więc krawężniki, dziury i szutry niespecjalnie robią na nim wrażenia. Jak ktoś chce, to jest zawieszenie elektroniczne SA, które samo dopasowuje zawias do trybu jazdy i obciążenia. Opony to 90 na 90 na 21 i 150 70 17.
Hamulce to dwie tarcze z przodu ABS Pro, które działa też w zakrętach i z tyłu jedna tarcza. Nie jest to sportowy setup, ale do masy i charakteru motocykla pasuje idealnie. Te hamulce są naprawdę świetne. No i masa na gotowo z pełnym bakiem to jest 246 kg. Nie ma co się oszukiwać, czuć wagę, a szczególnie na postoju, ale w zamian dostajecie stabilność na autostradzie i mega komfort w trasie. Siedzenie standardowo jest na wysokości 875 mm, ale BMW daje milion opcji. Obniżone zawieszenie, różne kanapy, więc da się dopasować pod siebie. Do tego seryjnie macie TFT 6,5 cala, podgrzewane manetki, LEDy, regulowane szyby, osłona dłoni i silnika, gniazda USB i 12V. Krótko mówiąc, jest to motocykl do długich tras, długich podróży, z bagażem, z pasażerem, a nie do latania po mieście od kawiarni do kawiarni. Adventure pełną gębą. Coraz bardziej się do niego przyzwyczajam, chociaż od samego początku, tak jak mówiłem, już mi się na nim wygodnie siedziało. To zawieszenie dostosowuje się do wagi. Możecie sobie ustawić, czy jedziecie sami, czy z pasażerem, czy z kuframi. Jest takie zawieszenie, powiedzmy, twarde pod asfalt. Teraz jest dzień wieczny, bardzo wieje. Ja sobie jadę gdzieś na prostym odcinkach, przyspieszę troszeczkę i on w ogóle nie myszkuje. Cały czas się prowadzi równiutko, prościutko, jak po sznurku. Naprawdę to jest świetne. Tu jest kufer tylny oryginalny. Być może to też, bo u mnie ja mam większy kufer i mi przez to troszeczkę motorem rzuca na boki, jak wiatr wieje. A tu jest bardzo, bardzo stabilny. Naprawdę czujecie się bardzo pewnie na takich drogach właśnie jak teraz. W ogóle nie sprawia wrażenia, że ci gdzieś tyłek ucieka, że jest coś niestabilnie, że jest coś niebezpiecznie. Naprawdę bardzo bezpiecznie się na nim czuję, chociaż motor przecież nie jest mój, dopiero na nim jadę, nie wiem, od godziny. Powiedzcie mi, co sądzicie o wyglądzie? Co sądzicie o wyglądzie? Bo to jest kwestia gustu. Komuś się może podobać, innemu nie. No mi się osobiście nie podoba, szczególnie ten przód. Tutaj, no paskudny jest. Ale to jest moja opinia, no nie wiem, to każdy lubi co innego. Ale te BMW, one wszystkie, może nie wszystkie, ale większość, szczególnie te GS-y, a nie mówię już o tym dużym nowym GS-ie, no budzą takie duże kontrowersje, jeżeli chodzi o wygląd. No nie wiem, no mówię, no to każdy ma swoje inne preferencje. Te BM-ki mają taki kontrowersyjny wygląd, ale muszę wam powiedzieć, że stary GS, bo ten przód mi trochę przypomina te stare GS duże, te 1200 czy coś. I na przykład dawniej te GS-y jak wychodziły, to mi się bardzo nie podobały i mówię, że no najbrzydsze chyba motory jakie są. Ale z czasem mi się jakoś opatrzyły i na przykład ten duży GS 1250 dzisiaj mi się bardzo podoba. Moim zdaniem najładniejszy z tych wszystkich GS-ów, dużych GS-ów, które wyszły. Ten 1250 ostatni, ten nowy jest no paskudny, ale to tak jak mówię, kto co lubi. I podejrzewam, że one z czasem się opatrzą i później już będzie wszystko takie raczej, każdy powie, nie no spoko, jednak nie jest taki zły. Tak to BMK robi. Co do tego, no nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jak wam się to podoba, głównie ten przód. Jeżdżę nim już jakieś, wiem, 2 godziny, bardzo wygodny fotel, naprawdę, siedzisko jest wygodne, w ogóle mnie tyłek nie boli, plecy mnie nie bolą, także pozycja na nim jest bardzo wygodna. Co jeszcze? Mapy silnika można zmieniać podczas jazdy, tak jak teraz widzicie, tutaj tym przyciskiem. Nawet na enduro, co u mnie się na przykład tego nie da zrobić. Nie wiem jak to enduro działa, czy wyłącza ABS, czy kontrolę trakcji, tego nie wiem. Ale można robić to podczas jazdy. Różnica między na przykład Road a Dynamic jest odczuwalna. Co mi się w nim tutaj bardzo podoba, sprzęgło i skrzynia. Naprawdę coś pięknego. Sprzęgiełko chodzi tak delikatnie. Biegi wchodzą tak delikatnie, to jest czysta przyjemność. Quick shifter tak samo. Perfekcyjny. Czasem jest tak, że go trochę przydusi, ale to myślę, że to w każdym tak jest. Ale chyba to jest quick shifter najlepszy jak dotąd, jaki miałem okazję testować. No, tutaj na filmie tego oczywiście nie zobaczycie, ale
W ogóle zmieniacie bieg, to jest tylko takie jedno delikatne szarpnięcie i momentalnie ciągnie w przód. No świetnie, quickshifter chodzi tutaj świetnie, także to mi się bardzo podoba. Jakbym miał coś podsumować, no nie da się tego podsumować, ponieważ za krótko nim jeżdżę dopiero, nie wiem, 2-3 godziny, ale polubiłbym się z nim, naprawdę polubiłbym się z nim, bo to jest to, co ja lubię. Mówię o tu mojej subiektywnej ocenie, wiadomo, to nie możecie tego brać pod siebie, musicie sobie każdy sam przejechać się, każdy sam sobie wziąć taki motocykl na jazdę próbną lub wypożyczyć sobie na weekend i pojeździć. Wtedy każdy pod siebie musi dobrać motocykl. Ja mówię pod siebie to, co ja lubię, czyli duże koło, szeroka kierownica, wygodny. Bardzo bym się z nim polubił. Od samego początku czuję się na nim bardzo fajnie. Bardzo wygodnie mi się nim jedzie, bardzo bezpiecznie się na nim czuję. I to jest to, co ja lubię. Co mi się nie podoba w nim, to tak, przede wszystkim waga i wielkość tego motocykla, bo ja lubię sobie zjechać z asfaltu. No i na takich dłuższych wyjazdach z kuframi ze wszystkim manewrowanie już by było gorzej z nim. Także to mi się nie podoba. Wygląd mi się w nim nie podoba, ale to jest rzecz akurat nieważna. A poza tym to chyba nie widzę tak na pierwszy rzut oka takich wad. Oprócz tego, że ogólnie nie jestem fanem BMW, jak już wiele razy mówiłem w moich filmach, ja ogólnie BMW fanem nie jestem. Cała ich polityka mi się ich nie podoba. Tu moim zdaniem płacisz 30% za sam znaczek. Oczywiście wyrobili sobie markę, nie mówię, bo te EGS-y duże wyrobiły sobie markę jako najlepszego motocykla na rynku. Być może tak jest. Także jest to konkurent do mojego, chociaż nie do końca, bo to tak jak mówię, no tu jest wielki zbiornik. BMW troszeczkę poszło w innym kierunku. BMW zrobiło bardziej terenowy. On jest taki naprawdę w teren już, że tam z kuframi, żeby założyć, mówię o tej wersji, wiecie, o tej wersji lżejszej, bardziej w teren, 900. A tego zrobili bardziej właśnie w takie dalekie trasy. Zalać dużo paliwa, wjechać na asfalt, właśnie taki jak teraz jadę, o właśnie, podziwiać takie widoki i sobie podróżować po Europie, po świecie. Super. Fajne, fajne. Jeśli chodzi o odgłos silnika, oczywiście tego w filmie nie da rady tak jakby pokazać, nagrać. To tylko na żywo to słychać. To taki dziwny ma ten głos. W sensie takim, że no taki niezbyt przyjemny, słychać jakieś takie stukanie. U mnie też tak podobnie słychać. U mnie tak bardziej wyje. Ten jest też taki no niezbyt przyjemny. I tak jak mówiłem, niby Akrapowicz jest z tyłu, ale to nie ma takiego głosu fajnego. Wiecie co, na przykład ktoś, kto jeździ Afryką, Hondą Afriką Twin, no to tam jest bardzo fajny głos, no nie? Tam jest taki basowy i tam oryginalny tłumik nawet nie trzeba byłoby go zmieniać, bo on tak fajnie brzmi. Tutaj nic specjalnego, no tak standardowo, jak i większość. Co do rzeczy, które mi się nie podobają, o czym zapomniałem wcześniej powiedzieć, no to ta dynamika silnika troszeczkę mi się nie podoba. Ja się przyzwyczaiłem do mojego silnika w Tigerze, tego 3-cylindrowego. Tamten silnik dla mnie bardziej mi odpowiada, ten już mniej. Te 2 cylindry są takie trochę, kurde, nie wiem, dziwne. No niby się zbiera, niby fajnie. Jakby to wytłumaczyć, na liczniku widzicie, że rzeczywiście jedziecie szybko, ale on nie oddaje tego takiego, jakby to powiedzieć, no nie ma takiej frajdy. Nie daje ci takiej frajdy z jazdy jak na moim. Jak na moim odkręcę manetę, usłyszę pomruk tych 3 cylindrów i tego tłumika tam z tyłu, to od razu mam banan na ustach. A tutaj tak jedziecie, bo jedziecie. No przyspiesza bardzo dobrze, ale nie ma tego czegoś. No ciężko to określić. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie, o co chodzi. To jest taki stworzony jak typowo BMW, czyli wsiąść, jechać w trasę, jak ktoś właśnie nie potrzebuje jakiejś większej adrenaliny. No to wiadomo, to jest motocykl do tego też stworzony. Chcecie mieć większą adrenalinę, to sobie weźmiecie RR1000 i na tor, prawda? ale jednak w moim sprawia mi to większą frajdę z jazdy, jak odkręcę manetkę. Tutaj nie. Jeszcze chciałem powiedzieć, Piotrek też, który był z nami na Bałkanach, ma też BMW 900, tylko on ma tą wersję
wiecie, ten sportowy turystyk. I on ma ten sam TFT wyświetlacz, co i tutaj. Świetny wyświetlacz, widać wszystko bardzo dobrze i w ogóle to menu jest takie przejrzyste. Ale wiecie co, popsuło mu się to przy nowym motocyklu, tak jak byliśmy na Bałkanach, tam w filmie nawet jest pokazane. I powiem wam, że pojechał do serwisu i czekał chyba 2 miesiące na to. 2 miesiące. Z tego co ja wiem, to tutaj w ogóle on jest składany chyba w Chinach. Nie chcę kłamać, ale chyba silnik jest też chiński i te podzespoły. Także jeżeli to tak jest rzeczywiście i że BMW, kupujecie sobie BMW i musicie na TFT czekać po 2 miesiące, ponad 2 miesiące, jest to dziwne. Jedynie tyle fajnie się zachowali, że dali mu motocykl zastępczy na te całe 2 miesiące. Mówię tutaj w Austrii, w BMW, w Austrii, w Wiedniu. Ale kurde, trochę jest to dziwne, no nie wiem czemu tak. Jeśli chodzi o spalanie, skasowałem licznik jak wyjeżdżałem, ale to pokazuje mi teraz 5,6 litra na 100, tylko że ja to dosyć dynamicznie jechałem. Ale z tego co to widziałem u Tomka po ostatniej trasie, no to tam miał 4,9, także spalanie jest bardzo podobne jak w moich. Wiem o hamulcach, to są hamulce Brembo, z tego co wiem, w stalowych oplotach, no to tu w ogóle dla mnie nie ma lepszych hamulców na rynku. To są hamulce fenomenalne. No dobra, bo zaraz oddaję Tomkowi motocykl. Dzięki w ogóle za udostępnienie. Pewnie jeszcze będę miał okazję nim się przejechać nie jeden raz. Motocykl godny polecenia, jeżeli ktoś szuka tego typu motocykli do dalekich podróży, a nie chce przepłacać horrendalnych pieniędzy za dużego GS-a, bo dla mnie to są chore pieniądze, za dużego GS-a, tak jak i za Multistradę. No to tu ma klasę średnią, jest kilka motocykli do wyboru w tej klasie. Ten się wyróżnia tym, że jest właśnie, ma duży zbiornik, czyli w dalekie trasy nie trzeba się martwić o paliwo za często. Tylko od razu mówię, jeżeli ktoś ma 1,70 m wzrostu, 75 kg wagi, to raczej niech zapomni, bo to jest duży motocykl, ciężki motocykl. I polecam sobie go wziąć wcześniej, pojeździć nim sobie, najlepiej sobie go gdzieś wziąć, przejechać się w jakieś małe, wąskie uliczki, ponawracać sobie, poprzesuwać przód, tył na parkingach. I ogólnie mi się bardzo wygodnie jeździ. Na mój wzrost, na moją wagę powiem wam, że mi się super nim jeździ, tak jak mówiłem w filmie. Szczerze poleciłbym go wam, tylko to są takie moje wrażenia z jednego dnia, z kilku kilometrów tylko tak naprawdę, ale Tomek już z nim zrobił prawie 5000 km, na razie się z nim nic nie dzieje, wszystko jest ok, także motocykl godny polecenia, bardzo mi się nim fajnie jeździło. A wy napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jak wam się to podoba, ten motocykl, czy jeżeli ktoś jeździ takim właśnie, to napiszcie mi, co o nim sądzicie. A was zapraszam już niedługo na kolejny film, do zobaczenia, na razie, cześć. To trwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?